Ruszamy dalej na południe. Wreszcie pokonujemy zakręty. Gregiakowi się spieszy. Trochę jak wąwóz trygradzki, tylko bardziej. I jeszcze więcej zakrętów. Każą nam opuścić parking. Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień naszej wyprawy, kolejny dzień naszej francuskiej wyprawy. Opuściliśmy Taizé, ja troszkę z bólem serca, ja z taką zadumą, ale też ze spokojem. Przejechaliśmy dosłownie 10 km do Cluny. Idziemy sobie obejrzeć tutejsze opactwo, nie wiem czy w tym słońcu coś zobaczycie za mną. Idziemy sobie zobaczyć tutejsze opactwo, bardzo ważne opactwo, bardzo ważne ze względów historycznych dla chrześcijaństwa. Opowiem Wam o tym z ofu. Natomiast to co Wam chcę powiedzieć to to, że spotkała już nas przygoda od samego rana. W zasadzie przyjechaliśmy tu do Cluny, znaleźliśmy kawałek jakiegoś parkingu, zatrzymaliśmy się. Podjechał jakiś starszy pan na maxi skuterze i coś tam zaczął po francusku mówić. Baliśmy się, że będzie nas wyganiał albo że będzie miał jakieś pretensje do nas, a pan wreszcie się dogadaliśmy, na migi się dogadaliśmy, że tu gdzie zostawiliśmy motocykle to nie, bo tutaj trzeba będzie zapłacić i żebyśmy pojechali zanim on nam pokaże, gdzie możemy zostawić motocykle za free. Bardzo fajna, bardzo miła przygoda z samego rana, bardzo nas to cieszy, a teraz idziemy sobie obejrzeć opactwo w Cluny. Cluny słynne jest z istniejącego tu niegdyś opactwa benedyktynów, z kościołem będącym jedną z największych świątyń chrześcijańskich swego czasu. Dziś miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym. Co roku odwiedza je około 70 000 turystów, dla których głównymi atrakcjami są pozostałości po romańskim opactwie benedyktynów oraz Muzeum Sztuki i Archeologii. Benedyktyńskie opactwo świętego Piotra i Pawła w Cluny stanowiło dom macierzysty kongregacji kluniackiej. Był to największy klasztor, jaki kiedykolwiek zbudowano w Europie Zachodniej. Stanowił centrum myśli politycznej, oparcie dla idei wypraw krzyżowych i hiszpańskiej rekonkwisty. Opactwo zostało założone 11 września 910 roku przez księcia Akwitanii Wilhelma Pobożnego. Wilhelm nadał klasztorowi w Cluny przywilej uwalniający benedyktynów od wszystkich przyszłych zobowiązań wobec władcy i jego rodziny, innych niż modlitwa.
Wprawdzie Wilhelm mianował pierwszego opata, ale równocześnie dodał opactwu przywilej nominacji kolejnych opatów. Oba te przywileje uwalniały klasztor od wszelkich powiązań z władzą świecką. Opactwo zostało podporządkowane bezpośrednio papieżowi. W X wieku taka wolność od wpływów świeckich była ewenementem, jako że był to szczytowy okres dominacji cesarstwa nad papiestwem. Normą była symonia i zwierzchność władzy świeckiej nad majątkami kościelnymi. Za postępującą feudalizacją kościoła następował rozkład moralny. Duchowni zajmowali się przede wszystkim zarządzaniem swoimi dobrami zamiast duszpasterstwem. Częste były nawet odstępstwa od reguły celibatu, bowiem duchowni woleli przekazywać swoje dobra w ręce dzieci, niż je porzucać. W tej sytuacji wprowadzona w klasztorze w Cluny surowa reguła narzucająca wieczną modlitwę trafiła w potrzebę odnowy religijnej i stała się bardzo popularna. Jednak z uwagi na to, że praktyki liturgiczne pochłaniały mnichom większość czasu, uległ zmianie tradycyjny benedyktyński model klasztoru jako rolniczo-samowystarczalnej jednostki, w której każdy mieszkaniec oprócz modlitwy musiał wykonywać pracę fizyczną. Obowiązek pracy fizycznej przypadł więc w udziale nowicjuszom. W szczytowym okresie potęgi opactwa w XII wieku posiadało ono według różnych źródeł od 800 do 1200 klasztorów podległych. W całej kongregacji cluniackiej żyło wtedy około 20 000 mnichów. Opactwo w Cluny szybko stało się autorytetem w kościele i zarzewiem jego reformy. Reguła nastawiona na posługę religijną była tylko jednym z jej składników służącym odnowie moralnej kleru. W XII wieku Cluny powoli zaczynało tracić znaczenie na rzecz nowych zgromadzeń zakonnych, cystersów i kanoników regularnych. W 1562 roku klasztor został splądrowany przez hugenotów. W 1790 podczas rewolucji francuskiej opactwo zamknięto, a w 1811 prawie w całości rozebrano. Tego dnia ruszamy dalej na południe. Być może uważniejsi widzowie tego kanału zauważą, że skoro ruszamy na południe, to zabraknie jednego dosyć istotnego punktu każdej naszej dotychczasowej wyprawy. Mianowicie nie odwiedzimy stolicy kraju, który właśnie zwiedzamy, a to oznacza, że nie odhaczymy kolejnej stolicy w naszym projekcie Europa. Co prawda odwiedziliśmy na motocyklach Luksemburg, więc ilość stolic europejskich na wyprawę się zgadza. Co więcej, mogę wam powiedzieć, że nie będzie to jedyna stolica podczas tego wyjazdu. Ale wróćmy do meritum. W poprzednich odcinkach tej serii powiedziałem wam, że ta trasa jest trasą sentymentalną. Jedziemy dokładnie, prawie dokładnie, tą samą trasą, którą pokonałem już dwukrotnie. W latach 90. autokarem i potem na początku lat 2000 samochodem z dystynką. I wedle pierwszego planu ta trasa obejmowała również Paryż. Problem jednak w tym, że kapnęliśmy się podczas planowania tego wyjazdu, że właśnie w tym roku w Paryżu odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Z tego też powodu stwierdziliśmy, że jednak może lepiej odpuścić tą stolicę. Po pierwsze dlatego, że wszystkie miejsca hotelowe na pewno zostały już dawno wykupione. Po drugie, te, które zostały, są horrendalnie drogie. Po trzecie, dlatego, że będą tam tłumy ludzi, a w związku z tym nie wszystko będzie się dało zwiedzić, i na pewno będą jakieś utrudnienia. Co więcej, na zwiedzanie samego Paryża musielibyśmy sobie zarezerwować co najmniej 2 dni. Tego miasta po prostu się nie da zwiedzić w jeden dzień. Trochę żałuję, bo to miasto bardzo mi się spodobało. Z drugiej jednak strony wolę te 2 dni przeznaczyć na zwiedzanie czegoś innego z mniejszą ilością ludzi, a do Paryża wrócić w innym terminie. Dalsza część trasy też została nieznacznie zmieniona. Tym razem za sprawą Google Maps. Zanim pojawiło się to diabelskie narzędzie, człowiek był szczęśliwy. Wyznaczał na mapie, papierowej mapie, najprostszą trasę między punktem A a punktem B. Teraz planując trasę, na mapie pojawia się milion różnych punktów, które też warto byłoby zobaczyć. Tym sposobem natrafiłem na miejsce, które nosi wdzięczną nazwę Pałac Idealny. Po zapoznaniu się z historią tego miejsca postanowiłem, że warto by było odwiedzić i zobaczyć to niesamowite miejsce. Z drugiej strony, dzięki temu mogliśmy zaplanować
wreszcie pierwsze poważniejsze zakręty na drodze, tu wybaczcie moją wymowę francuskich nazw, między miejscowościami Voiron a Chambéry. Moi drodzy, nie wiem czy widzicie, czy będzie widać w tym świetle, ale tam za nami, daleko za nami już są Alpy, czyli powoli zbliżamy się do Alp, zbliżamy się do południa Francji, do wschodniego południa Francji. Musieliśmy odpuścić jedną rzecz, mieliśmy jechać do Pałacu Idealnego, ale doszliśmy do wniosku, że troszkę za dużo czasu nas stracimy, bo do miejsca noclegowego stąd mamy jeszcze jakieś 116 km, a oprócz tego mamy jeszcze do zrobienia pewną pętelkę, tylko nie pamiętam ile tam jest, czy 50 czy 60 km jeszcze dodatkowych. A ta pętelka jest warta przejechania, więc odpuszczamy Pałac Idealny, bo tam byśmy stracili bardzo dużo czasu na zwiedzanie tego, ale chcemy pojeździć troszkę po zakrętach, chcemy troszkę po wyższych Alpach pojeździć, dlatego tam się kierujemy. Wreszcie są wakacje, wreszcie zaczęło przygrzewać słoneczko, temperatura 27-28 stopni podobno, w słoneczku coś ponad 30, ale jak się jedzie, to taki chłodny wiaterek zawiewa. Jedzie się całkiem przyjemnie, nie jest źle. Krótki postój, słuchajcie, nie tankujemy, ale musimy się trochę schłodzić, napoić, nawodnić i ruszamy sobie za chwileczkę dalej. Dzisiejszy odcinek liczył sobie około 300 km plus bonusowa pętelka, dodatkowe 40 km. Tą pierwszą podstawową trasę możemy podzielić na 4 odcinki. Pierwszy z nich, najdłuższy, prowadzący z Thésée do Voiron. To jest odcinek, który prowadzi przez mniejsze lub większe miejscowości, przez pola uprawne, przez lasy. Generalnie niewiele się tutaj działo. Po prostu jechaliśmy cały czas przed siebie. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, ponieważ te miejscowości francuskie bardzo mnie urzekły, ale nie na tyle, żeby co chwilę się zatrzymywać i robić kolejne zdjęcia albo kręcić kolejne przebitki. Drugi odcinek, zdecydowanie krótszy, to odcinek między Voiron a Saint-Pierre-d'Entermont. Odcinek, który bardzo mi się spodobał. Był wymagający, to prawda, ale był przepiękny. Bardzo, ale to bardzo przypominał mi ten odcinek drogi przez wąwóz Trygradzki. Z jednej strony wysoka skała, z drugiej głęboki kanion. Prawie jak wąwóz Trygradzki, ale bardziej. Bardziej, bo więcej miejsca, wyższe góry, głębszy kanion i większy ruch. No i zakręty też dużo bardziej wymagające. Ciasne, ślepe, naprzemienne, ale dające naprawdę dużo frajdy. Trzeci odcinek między Saint-Pierre-d'Entermont do Chaperlon to jest odcinek, który nie do końca przypadł nam do gustu. Owszem, dużo zakrętów, widoków prawie żadnych, dlatego że większość prowadziła przez las. Niestety na ogromny minus zasługuje tutaj olbrzymia ilość smoły użyta do zalepienia pęknięć w asfalcie. Coś, czego nienawidzimy. Co rusz odjeżdżające przednie lub tylne koło przyprawiało nas o szybsze bicie serca. Z tego też powodu nie mogliśmy się w pełni nacieszyć tymi zakrętami. No i ostatni, czwarty odcinek między Montmélian a La Chambre to żmudne, powolne toczenie się do przodu. Żmudny i powolny, pomimo tego, że praktycznie nie było tutaj żadnych zakrętów, ale ruch był na tyle duży, że praktycznie niemożliwe było wyprzedzanie. Mogliśmy tylko kilometr za kilometrem zbliżać się do miejsca naszego noclegu.
Po dojechaniu na miejsce w Le Chambre mieliśmy rozjuczyć nasze konie i w dalszą drogę, czyli na ostatnią pętelkę, tą bonusową, prowadzącą przez słynne sznurówki Montvernier, miejscowość Montpascal i przełęcz Chassis, ruszyć zupełnie na pusto. Pierwotny plan naszej wyprawy zakładał, że cały odcinek z Thèse do La Salette, wliczając w to zarówno tą bonusową pędelkę, o której wam powiedziałem, oraz dodatkowo przejazd przez przełęcze Telegraf i Galibier, mieliśmy zrobić jednego dnia. Na całe szczęście w ostatniej chwili tknęło nas, że być może zrobienie 500 km przez tyle przełęczy w bardzo wysokich górach nie jest najlepszym pomysłem i może warto podzielić ten odcinek na 2 dni. Czy plan się udało zrealizować? To się okaże całkiem niedługo. Nie uprzedzajmy faktów. Moi drodzy, dojechaliśmy. Mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo strasznie wieje. Dojechaliśmy do miejscowości Le Chambre i tutaj mamy nocleg kolejny. Mamy kolejny nocleg, ale to jeszcze nie jest koniec tego dzisiejszego dnia, dlatego że chwilę łapiemy oddechu, chwilę odpoczywamy, coś się napijemy i ruszamy dalej. Rozjuczamy motocykle na tyle, na ile jest to możliwe. Poprawię sobie kamerę. I kochani, ruszamy. Ruszamy jeszcze na pętelkę, to jest chyba 50 albo 60 km, tak jak mówiłem, na przełęcze Tour de France. Słuchajcie, w Polsce Tour de France się kończy, albo się skończył już. Tour de Pologne się kończy. W Francji skończył się Tour de France kobiet. Pani, nie pamiętam nazwiska, bardzo przepraszam, wygrała Polka, to jest najważniejsze. A my jedziemy na przełęcze, na których właśnie się rozgrywają odcinki Tour de France. Jedziemy sobie na przełęcz Montvernier, na przełęcz Chassis. Dosyć wymagające, zobaczymy jak to będzie. Ale w tym celu właśnie chcemy rozjuczyć motocykle, żeby wyjechać na pusto na lekkich maszynach, żeby nam nie ciążyło w tych zakrętach, bo są tam takie dosyć potężne serpentyny. Zresztą zobaczycie. Myślałem o tym, żeby puścić drona, żeby wam to z drona nagrać, ale kurde, strasznie wieje, boję się, że mi gdzieś go utnie, poleci i tak dalej. Zobaczymy, może się uda, a jeżeli nie, to wam wkleję ze Street View i zobaczycie jak to wszystko wygląda. Są zacne, zakręty są zacne. Jeszcze się zastanawiamy co z kolacją, bo jeszcze nie wiemy dokładnie co z kolacją. 300 km za nami, 340, 330, jakoś tak mniej więcej za nami. Słuchajcie, drobna zmiana planów, dlatego że jeszcze musieliśmy zrobić zakupy, więc postanowiliśmy, że już jesteśmy zbyt zmęczeni, przynajmniej my z Justynką byliśmy zbyt zmęczeni, żeby jeszcze się pchać na te przełęcze dzisiaj. Więc postanowiliśmy, że zostajemy w domu. Zostaliśmy w domu, zrobiliśmy zakupy, coś sobie kupiliśmy na kolację. Natomiast Greg, jak wysłaliśmy Grega jako forpocztę tam na te przełęcze, on pojechał jeszcze dzisiaj sobie zobaczyć te przełęcze, żeby stwierdził, czy opłaca się tam jechać, czy też nie. Przyjechał właśnie przed chwilą, powiedział, że warto. No to jedziemy tam jutro z samego rana. Jutro do zrobienia mamy dużo mniej, ponieważ mamy do zrobienia tylko 225 km, więc możemy sobie dołożyć jeszcze te dodatkowe, tam jest chyba 40 km, będziemy mieli na to trochę czasu. Także jutrzejszy dzień zapowiada się ciekawie, dlatego że mamy do pokonania jeszcze więcej przełęczy, bo oprócz tej przełęczy Montvernier, oprócz przełęczy Chassis, mamy jeszcze przełęcz Telegraf i jeżeli się uda, to jeszcze spróbujemy zrobić Hues, więc jutrzejszy dzień będzie zjawiskowy, jeżeli chodzi o zdjęcia, filmy, trasy i tak dalej. Nie wiem jak to wyjdzie, ile z tego będzie filmu. Nie wiem w ogóle ile z dzisiejszego czasu, ile z dzisiejszej jazdy będzie filmów, czy uda mi się to wszystko zmieścić w jednym filmie, bo też było na co patrzeć, co było oglądać. Tak więc, moi drodzy, idziemy jeść kolację. Na dzisiaj też będzie wszystko. Cieszę się, że zostaliście z nami do samego końca. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Aha, sorry za ten brak entuzjazmu, ale naprawdę jestem dzisiaj wypruty masakrycznie. To dała mi w kość ta trasa. Wszystko mnie boli, plecy mnie bolą, więc cieszę się w niedźwiedziu. Tam w środku jestem bardzo szczęśliwy i bardzo zadowolony, natomiast na zewnątrz nie mam już po prostu siły do okazywania emocji. Mam nadzieję, że Was to nie zrazi do oglądania następnych filmów. Jeszcze raz, cześć!
Bonjour. Ici, In English only. English. Okay. d'abord, là, vous me suivez là, juste là derrière. We go with you. Okay. Mamy z nim jechać. Pokażę nam, gdzie nie zapłacimy. Jedź za nim. W tym odcinku będziemy podążali górskimi etapami legendarnego Tour de France. Jednocześnie pokonamy kilka najważniejszych przełęczy. Przejedziemy również dwie drogi, które na ten moment możemy zaliczyć do kategorii NAI. Najbardziej krętą i najwyżej położoną drogę w naszym życiu.